Zaczęliśmy w Krościenku nad Dunajcem, popularnym punkcie na mapie Pienin. Naszą bazą był camping Cypel. W Google ma tylko 3,9 punktów, ale my zostaliśmy dłużej niż planowaliśmy. Cicho, zielono, przy samej rzece. Więcej nie trzeba. Potem ruszyliśmy zobaczyć samo Krościenko. Spokojne, trochę niedoceniane, ale z klimatem. Rynek, źródła, górskie szlaki na wyciągnięcie ręki. Miejsce, które zna wielu, ale mało kto się zatrzymuje na dłużej. Następnego dnia wskoczyliśmy na rowery i pojechaliśmy drogą pienińską wzdłuż Dunajca, między skałami przez granicę. Trasa spokojna, piękna i zaskakująco łatwa, a na końcu czerwony klasztor, nie na zwiedzanie, na obiad. I powiemy wam, dlaczego lepiej tam nie brać schabowego. Zaczynamy! Jesteśmy na Cyplu, w Krościenku nad Dunajcem, kemping. Byliśmy tu ostatnim razem jakieś 4 lata temu, 3 lata temu. Naprawdę zmienił się na plus, nowe nowe sanitariaty postawione, nowi właściciele przede wszystkim. No i takie wrażenie odnosimy, że jesteśmy lekko przed sezonem, ale ludzi jest dużo więcej jak normalnie. Słuchajcie kochani, patrzymy, mam Krościenko i tu jak zajedziecie na wakacje, to tutaj też można śmiało tydzień spędzić, tu jest co robić. Zaczynamy pranko, najpierw wodę trzeba nalać. Wczoraj był taki dzień gospodarczy, dzisiaj idziemy sobie zwiedzić Krościenko ze względu na to, że zapowiadają dosyć ciężkie burze po południu, tak więc nie będziemy się szwendać po górach dzisiaj ze względu bezpieczeństwa. Zapraszamy Was na krótki spacer po Krościenku. Jest taka ścieżka historyczno-dydaktyczna, będziemy chcieli tą ścieżką historyczno-dydaktyczną kawałek przejść, żeby każdy mógł zobaczyć, co tutaj można w okolicach, niekoniecznie chodząc po górach, co można tutaj zobaczyć. Postaramy się Wam też przybliżyć tą historię Krościenka na tyle, na ile to będzie możliwe. Jesteśmy w miejscu, gdzie spotykają się Pieniny, Gorce i Beskid Sądecki. To tutaj właśnie leży Krościenko nad Dunajcem. Niby wieś, ale z charakterem górskiego miasteczka, którego centrum tonie w dolinie, a z każdej strony wyrastają szczyty. A tuż obok Dunajec. Raz spokojny, raz dziki. Nazwa brzmi tajemniczo, ale wywodzi się od starego słowa krosta. Nie chodzi jednak o cerę czy urodę. Krosty oznaczały kiedyś pagórki, a że teren tu pofałdowany jak góralskie spódnice, nazwa była oczywista. Z czasem zrobiło się z tego Krościenko. A nad Dunajcem dodano dopiero w latach 80., by nikt nie pomylił tego miejsca z Krosnem. W 1348 roku Kazimierz Wielki nadał Krościenku prawa miejskie. Dlaczego? Bo była to ważna przystań na handlowym szlaku z Krakowa na Węgry. Tętniły tu jarmarki, a na rynku handlowano wszystkim, od płócien po konie. Choć dziś już ciężko kupić tutaj konia na jarmarku, to targ odbywa się nadal w każdy poniedziałek, a prawdziwy jarmark w lipcu. Potem przyszły powodzie, zarazy i wojny. Władza słabła, a flisacy rośli w siłę. To właśnie oni stali się duszą tego miejsca. Spływali Dunajcem na tratwach, śpiewali, opowiadali legendy i wciąż to robią. Dziś Krościenko to spokojna wieś z wielką historią. Znajdziesz tu XIV-wieczny kościół Wszystkich Świętych, skromny rynek i niepozorne uliczki, które pamiętają więcej niż niejedno miasto.
Krościenko to świetna baza wypadowa, pieszo albo na rowerze. Najpopularniejsze trasy prowadzą na 3 Korony i Sokolice. Szlaki są dobrze oznaczone, widoki konkretne, a wejście zajmuje góra 2–3 godziny. Dla fanów 2 kółek. Velo Dunajec. Ścieżka asfaltowa. Bezpieczna, prowadzi wzdłuż rzeki między górami przez przełom Pieniński. Można jechać aż do Czerwonego Klasztoru na Słowacji. Po drodze przystanki, ławeczki, a czasem owce pasą się tuż obok trasy, a jeśli nie rower, to spływ Dunajcem. Na tratwie albo pontonie. Flisacy znają każdy zakręt rzeki, a ich opowieści są często lepsze niż przewodnik. Na koniec można odpocząć na polu namiotowym Cypel. Miejsce z klimatem nad samym Dunajcem. Jest cicho, zielono i wszystko pod ręką. Prysznice, ognisko, rower, kajak, a przy tym niedrogo. Po prostu dobre miejsce na reset. I kochani, tak jemy sobie śniadanko w takim towarzystwie. I taki widoczek piękny. No i co, ty jeszcze nie pojadłaś, tak? Biedna. Dzisiaj w planie droga pienińska rowerkami. Rowerki oczywiście można tutaj na miejscu wynająć. Rowerek wynajęcie kosztuje zwykłego rowerka 50 zł. To jest na tyle płaski szlak, że nie będziemy nam się bawić żadne elektryki. Stąd trzeba oczywiście dojechać do Szczawnicy, ale to jest 4 km po ścieżce rowerowej, takiej dosyć ładnej. Wczorajszym spacerkiem tam szli sobie w stronę Szczawnicy zobaczyć. Bardzo widowiskowe to będzie wszystko dzisiaj i w ogóle ta droga pienińska jest uznawana za najpiękniejszy szlak rowerowy w Polsce. Jesteśmy na wjeździe od strony Szczawnicy na drogę pienińską. Jak widzicie, widoczki przepiękne. Po lewej stronie macie budy wszelkiego rodzaju, coś można kupić do żarcia, jakieś pamiątki, tego typu rzeczy. Tak jak jest ta górka tutaj, tam z boku co nie widać, jest schronisko Orlica. Polecamy Wam bardzo zajrzeć tam, bardzo piękne miejsce, wejść sobie na obiad, super sprawa. A my nic, wodę zakupujemy i jedziemy dalej. Szybka przerwa jeszcze na zakup okularów, bo zapomniałem zabrać okularów. A muszek jest takich dosyć sporo. Te są takie mało krzykliwe. 55, a ja utargowałam do 50, proszę. Dobrze. No i wjeżdżamy na drogę pienińską. Velo Dunajec. 237 km rowerowej przygody wzdłuż jednej z najpiękniejszych rzek w Polsce. Trasa startuje pod Tatrami, a kończy się przy Wiśle. Po drodze mijasz jeziora, zamki i 7 pasm górskich. Ale jest jeden odcinek, który przebija wszystko. Pomiędzy Szczawnicą a Czerwonym Klasztorem Velo Dunajec prowadzi przez serce Pienin i właśnie tam zaczyna się droga pienińska. To nie jest zwykła ścieżka rowerowa. To miejsce, gdzie rzeka tnie wapienne skały, a rowerem jedziesz właściwie po granicy Polski i Słowacji. Na tym fragmencie Velo Dunajec zmienia tempo. Zamiast gonić za kilometrami, po prostu jedziesz. Równo, bez pośpiechu. Po lewej wapienne skały, po prawej rzeka. Między nimi asfaltowo-szutrowa ścieżka, dobrze utwardzona, lekko kręta, prawie bez przewyższeń. To odcinek, który nie wymaga wysiłku. Nada się dla dzieci, spokojnych turystów i tych, co pierwszy raz jadą z sakwami. Są miejsca na przystanek, ławki, kilka tablic informacyjnych. Nie ma tu wielkich atrakcji w klasycznym sensie. Cały urok tkwi w otoczeniu. Jeżeli szukasz fragmentu, który po prostu dobrze się jedzie i wygląda jak z folderu, to właśnie ten. 10 km w zasadzie 11 km od kampingu. 51 minut jedziemy. Jakie wrażenia, Kubuś? Bardzo fajnie. Malownicza ścieżka, polecam. Na razie tak raz górki, raz pod góreczkę, także bardzo fajnie. Zwykły rower jak najbardziej tutaj wystarczy, nie trzeba żadnych rowerów elektrycznych. Tak. Ten fragment trasy robi wrażenie, ale bez fajerwerków. To po prostu dobrze zaprojektowana ścieżka w świetnym miejscu, bezpieczna, wygodna, bez stromych podjazdów. Do przejechania bez specjalnego przygotowania. Wystarczy rower i chwila wolnego. Najlepiej jechać od wiosny do jesieni. Latem bywa tłoczno, ale rano albo poza weekendem jest luźniej. Jesienią mniej ludzi i więcej kolorów, zwłaszcza na skałach i w lesie. Jeśli szukasz trasy na spokojną przejażdżkę w dobrym otoczeniu, to jest dobry wybór, bez nerwów, bez ścigania się z czasem, po prostu kawałek drogi
który chce się zapamiętać. I dotarliśmy już prawie do Stromowców Nicznych, a w zasadzie już w nich jesteśmy. Tu jest pole kempingowe dla kamperów, namioty. Obczajmy, ile to kosztuje, zobaczymy, ale chodzi o ten widoczek właśnie, o Trzy Korony. Jest przepiękny. Trasa jest wspaniała, polecamy każdemu się przejechać. Jest to od kampingu w Kościenku 12 km 360 metrów na tą chwilę i jedziemy, kochani, godzinę 6 minut z zakupami po drodze okularów i wody. Kochani, zjedliśmy obiad w Czerwonym Klasztorze. Czerwony Klasztor pokażemy Wam w innym odcinku, bo będziemy zwiedzać tutaj też te okolice, słowackie Pieniny. No, parking widzieliście przed chwilą, już jest plan, że tutaj też przykoczujemy, ale jest jeszcze jedno fajne miejsce w Stromowcach Nicznych po polskiej stronie, gdzie byśmy chcieli je odwiedzić. Tam było kiedyś za darmo, ale czy jest nadal, to nie wiemy. Zobaczymy. Frytki i kotlet taki był schaboszczak. Nie zamawiajcie schaboszczaka, bo smakuje jak guma do rzucia, natomiast knedliczki i ten... Bardzo dobre. A najlepszy z tego gulasz. wszystkiego torcik czekoladowy. Polecamy każdemu. Od kampingu naszego, gdzie stoimy, to jest ile? 15 km. 15 km od naszego kampingu, dokładnie od samochodu naszego, nie? Tak. No, bardzo polecamy taki spacerek. Jak ciepło, to super wybrać się całą rodziną. Rowerki oczywiście na kampingu można wypożyczyć. Tu nie chodzi tylko o ładne miejsca. Chodzi o styl życia, wolność, własne tempo i to, że możesz obudzić się z takim widokiem, na jaki masz ochotę. Jeśli czujesz to tak samo, zostaw suba, daj lajka i wrzuć na kolejny odcinek. Pokazujemy miejsca i szlaki z klimatem, dzikie spoty i miejsca, gdzie kamper naprawdę ma sens. Do zobaczenia na kolejnym postoju albo gdzieś na szlaku.